możesz nauczyć się być dobrym tam handlowcem, przedsiębiorcą, ale czy jesteś w stanie nauczyć się być przedsiębiorcą w sensie, że wychować sobie ten głód? Wydaje mi się, że trzeba chociaż trochę go mieć. Później możesz go rozwijać, to tam jakiś zalążek musi być. Okej, no są jakieś tam zasady gry, w których grasz, ale jak jesteś miękki, to niestety objadą cię. Żeby być entuzjastycznym, trzeba działać entuzjastycznie i generalnie tego można się nauczyć. Ja nie byłem entuzjastyczny, byłem osobą, która była zakompleksiona i nie miałem nigdy od rodziców: Michał, jesteś super, jesteś wspaniały, jesteś piękny, kochamy cię i tak dalej. Ja nie byłem tak wychowany. Warto jest, wychodząc z korporacji, mieć jakąś tam poduszkę, zabezpieczenie, fajnie wsparcie kogoś bliskiego, ale też mocno skalkulowane i podzielenie się z ludźmi na zewnątrz, czy ten pomysł, z którym chcę wyjść, czy on na pewno wyjdzie tak, jak ja sobie myślę, bo dużo ludzi w tym hura optymizmie myśli, że jak sobie doczepi pióra, to będzie latało z 11 piętra. A może być tak, że te pióra mogą odpaść, bo ten wosk był za słaby, nie? Witajcie kochani w kolejnym odcinku Wywiadowni Gospodarczej. Przed nami kolejny wyjątkowy gość, Michał Jabłoński. Cześć. Cześć, witam. Dziękujemy, że przyszedłeś. Zrobię krótki wstęp, powiesz, czy dobrze zweryfikowaliśmy i dowiedzieliśmy się o Tobie. Multiprzedsiębiorca, inwestor, który swoją karierę zawodową rozpoczął w bankowości i korporacji tak naprawdę. Twoje firmy to m.in. Multipolisa.pl, Bilberry i tu Automotive, mamy na myśli auta, o tym też pogadamy. Supergrupa Deligo Blue Rock. W wieku 35 lat zostałeś milionerem, o tym też pogadamy. Co skłoniło Cię do podjęcia ryzyka i porzucenia komfortowej pracy w korporacji na rzecz samodzielnej działalności gospodarczej, no jak się okazuje nie jednej. Obecnie współprowadzisz firmy właśnie w branży automotive, nieruchomości, finansów i ubezpieczeń. Tak. W audycjach i wywiadach często podkreślasz, że kluczowym momentem w Twojej karierze było przejście do myślenia jako przedsiębiorca, co w Twojej opinii stanowi podstawę sukcesu. Tak nam się udało to ustalić, patrząc na Twoje wywiady. Przedsiębiorczość według Ciebie to nie tylko praca w wygodnym biurze, ale codzienna walka z ryzykiem i niepewnością. Michał podkreśla również znaczenie sztuki sprzedaży, umiejętności delegowania zadań, zwłaszcza w przypadku prowadzenia kilku firm jednocześnie. Tu chętnie może się tym podzielisz. Opowiadasz także o trudnościach i samotności w byciu przedsiębiorcą, które towarzyszą przedsiębiorcom. Mówisz o wartości networkingu, wiedzy, którą można zdobyć w klubach biznesowych. Twoja filozofia zakłada, że sukces przedsiębiorcy wiąże się z nieustannym podejmowaniem ryzyka i nauką na błędach. Koniec wywiadu. Czy zgadza się? Tak, no pewnie. To jest jakby kwintesencja. Super, Michał. Myślę, że to będzie ciekawy odcinek nie tylko dla nas, ale szczególnie dla naszych widzów, przedsiębiorców i nie tylko. Być może ludzi, którzy obecnie siedzą w korporacji i zastanawiają się albo są przed podjęciem jakiejś decyzji. I myślę, że będziesz doskonałym przykładem tego i Twoja historia, i Twoje doświadczenia, czy łatwo jest wyjść, czy wychodzić, czy nie. Może pozwolisz odpowiedzieć sobie i ludziom na pytania, w którym kierunku pójść. Ja bym zaczął od razu z grubej rury i szedłbym w pierwsze pytanie. Czy Twoje marzenie jako młodego chłopaka, a może nawet dzieciaka, wpłynęły w ogóle na karierę Twoją i Twoją ścieżkę zawodową? I czy w ogóle takie marzenia u Ciebie były? Tak, no było coś takiego, jakby to trzeba podzielić na dwie rzeczy. Jedna na pasja, którą jest motoryzacja i wiedziałem, że te droższe samochody nie są takie proste do kupienia i łatwiej, statystycznie patrząc, kupić jest samochód dużo palący paliwa i też mający ponadprzeciętne przyspieszenie, kiedy jesteś przedsiębiorcą, bo to wynika ze statystyki, że 80% ludzi, którzy dorobiło się jakiegoś tam majątku, to są przedsiębiorcy. A druga rzecz to była taka, że ja zawsze zazdrościłem mojemu tacie, jak miałem tak mniej więcej 10-11 lat, to zazdrościłem tego mojemu tacie, że mój tata był przedsiębiorcą. Oczywiście na początku, w latach tam 90. ta przedsiębiorczość była taka w skali mikro, ale było fajne to, że on bardzo dużo pracował, ale kiedy chciał miał urlop, kiedy chciał mógł przyjechać do domu napić się kawy i ja zawsze jakby patrzyłem na zasadzie, to jest fajne, bo moja mama pracowała wtedy w banku. No i to było tak, że ona szła do pracy 7:30 i wracała tam 16 i ona nie mogła sobie wyjść. Nie pamiętam nigdy
Nawet kiedy gdzieś tam z kolegami siedzieliśmy na podwórku po szkole, że moja mama przyszła do domu. A mój tata czasami wpadał tak na weryfikowanie. Także to było to, co gdzieś tam było fajne. Ja nie mówię, że robił to często, bo ja też teoretycznie mam bardzo dużo wolnego czasu, a wpadam do domu w ciągu dnia, może raz w miesiącu, może nie. Ale że sama ta jakby wartość, że możesz to zrobić, to jest, wiesz, to jest trochę tak, jak masz samochód, który ma 500 koni mechanicznych, jedziesz nim przepisowo, ale wiesz, że jak chcesz, to możesz wszystkich 2 razy minąć, nie? To jest to. I ma tą rezerwę. Tak. Wiesz co, Elon Musk w jednym z wywiadów powiedział, że najlepszy moment na założenie biznesu to jest jak się jest kawalerem. Bo się można skupić, skoncentrować, dać się pochłonąć w ogóle pracy, a rodzinę można założyć później. Zdaje się, że wyszedłeś z podobnego założenia. Tak, obiema rękami się pod tym podpisał, bo ja miałem tak samo. Tylko jakby ja czasami jak spotykam się z różnego rodzaju ludźmi, którzy wychodzą z jakiejkolwiek firmy, czy to jest korporacja, czy to jest praca dla kogoś, to często jest tak, że oni jakby są tak święcie przekonani, że ten sukces im się uda odnieść, że nie patrzą na nic innego. A ja miałem tak, że ja powiedzmy zaczynałem jakiegoś tam handelku samochodami na boku używanymi z Niemiec, takie tam powiedzmy geszefty robiłem, ale to było tak, że przychodziłem do domu 7, 8 wieczorem po jakimś tam treningu, jadłem kolację, otwierałem komputer i pracowałem, czyli jakby ja budowałem swój biznes po godzinach pracy właśnie dla kogoś. A wiele ludzi, nie mając poduszki finansowej, mając właśnie już gdzieś jakieś rodzinne zobowiązania, 2 kredyty na głowie, pcha się na zasadzie, bo jest tak święcie przekonana i tak zapatrzona w to, że oni na pewno przecież osiągną sukces, że tak jakby to jest trochę tak, jak jesteś zakochany przez pierwsze 2 tygodnie. Jesteś zauroczony i nic innego cię nie interesuje, bo wiesz, że tam jest ten kierunek. I tak samo jest z biznesem, jeżeli sobie coś gdzieś wbijesz i powiesz, no kurde, wiadomo, że to zrobię, to nie myślisz o tych wszystkich ryzykach, które za chwilę cię zaraz otoczą. I ja pod tym względem trochę inaczej patrzyłem, bo ja budowałem sobie raz, że poduszkę bezpieczeństwa, bo ja wychodząc z korporacji byłem już zarobiony, a druga rzecz była taka, że ja idąc jakby już gdzieś tam po godzinach powiedzmy majstrowałem przy tym, żeby wyjść i stanąć gdzieś tam na cienkim lodzie, ale że już ten lód był. A niektórzy, wiesz, skaczą na głęboką wodę. Partnerem kanału Wywiadownia Gospodarcza jest park tenisowy Olimpia. Co myślisz o tym, bo wydaje mi się często, że wychodząc z korporacji mam jakieś przeświadczenie o tym, jak wygląda życie przedsiębiorcy i na koniec okazuje się, że nawet mając super poduszkę biznesową, bardzo łatwo ją zjeść, bo dostajesz lekcje stopić. tak drogie, które nie są w stanie po prostu wytrzymać tego początkowego biznesu czy pomysłów, na które gdzieś tam wpadaliśmy. Czy u Ciebie było od razu pięknie, czy... Co ty? No, to w ogóle, wiesz, to pięknie jest teraz, jak sobie siedzimy w pięknych koszulach i tutaj, wiesz, opowiadamy pitu. Prawda jest taka, że ja nie chciałbym tu bardzo być, jakby to można powiedzieć, bezpośredni, ale zrozumiałem, co to znaczy srać ze strachu w momencie, kiedy zaczęły mi się niektóre biznesy, które sobie wymyśliłem, że są takie proste, tutaj kupię jakąś nieruchomość, tutaj zroluję i tak dalej, kiedy zaczęły mi się psuć jakieś tematy. Miałem taką sytuację, że kupiłem nieruchomość komercyjną z najemcą od gminy czy od miasta, już teraz nie pamiętam, i to była taka sytuacja, że po zakupie wziąłem na to kredyt inwestycyjny z banku spółdzielczego i po zakupie się okazało, że ten najemca, który tam był, nie chciał wyjść i powiedział, że nie. A z racji tego, że to była apteka i wtedy prezydent Duda podpisał tą ustawę, że tam się zmieniało, że te apteki tam nie mogą być od siebie ileś tam metrów, to ja byłem w bardzo mocnym potrzasku. No i miałem problem, bo ten najemca nowy, z którym byłem dogadany, no powiedział, że on jeszcze poczeka, ale no tutaj się prawo zmienia i co wtedy, panie Michale? No i ja miałem naprawdę mega problem i ja pamiętam, że no to nie jedna, nie przespana noc i tam też była taka sytuacja, że ja wziąłem tego kredytu bodajże 1 200 000, a nie miałem 1 200 000 tak na końcu, że powiedzieć, dobra, w razie coś spłacę, jakoś będę żył. Także to był ten moment, kiedy właśnie zrozumiałem po kilku latach, że trzeba mieć 2 razy więcej pieniędzy, żeby pozwolić sobie na takie rzeczy. To był mega stres. Ostatecznie po 20 bodajże 1 miesiąca skończyło się to dobrze, bo pomogłem temu panu zbankrutować i tam była naprawdę walka, jakby oczywiście wszystko było w ramach majestatu prawa, dlatego trwało to 21 miesięcy, a nie 3, ale obowiązywały do dzisiaj przepisy z 1967 roku, jeżeli chodzi o prawo apteczne i one są tak archaiczne, że wygaszenie licencji aptecznej może zrobić albo sam ten, który jest w środku, albo prawomocny wyrok sądu, nic innego.
I to była mega walka, która po prostu kosztowała mnie oprócz pieniędzy też masę zdrowia, ale była to mega nauka i wiele razy sobie się zastanawiałem, czy jakbym miał cofnąć czas, czy chciałbym przejść przez tą ścieżkę zdrowia, bo to była Golgota. I mówię za każdym razem, kurde, jednak tak 51 do 49 na tak. Bo później kolejne rzeczy, które mnie gdzieś tam chwytały, to mówię, ale 2 czy 3 lata temu, jak było tam, to zrobiłem to i to. Okej, teraz zrobię to. Także ta taka Pokora, nawóz, który mi to spokój. dało, to jest mega. Okej, i pomysł był twój, ryzyko było twoje, a czas działał wtedy na twoją niekorzyść. Tak. I każdy dzień, to ta świadomość też dodaje presji. Znaczy, powiem wam, że generalnie nawet moja partnerka do mnie mówi, że czasami ona się zastanawia, jak ja mogę niektóre rzeczy psychicznie wytrzymywać, bo prawda jest taka, że jak jeszcze masz kilka tematów naraz i prowadzisz jakiś jeden biznes, albo jesteś po jakimś kolu, gdzie tam głowa pełna pomysłów, a później wchodzisz w drugie, to jest taki moment na zasadzie, kurde, jeszcze tam zaległe maile i spotkanie na 14. Także jest tak, że czasami mam tego wszystkiego dość i bywa kilka dni w roku, że przychodzę do domu, głowa mi paruje, kładę się w łóżku i mówię, Jezu, dzisiaj już. nie Ja mam robię chęci. sobie samotnie, wiesz? Ja robię sobie tak, że oto w tym kierunku idę i o tym dlatego mówię. Ja robię sobie samotnie, czasami mam taki dzień po prostu tylko dla siebie. Wyłączam telefon, wyłączam się całkowicie dla rodziny, dla wszystkich dookoła. Wyjeżdżam na przykład na jedną noc gdzieś do hotelu, może to być po południu. Idę spać, sam ze sobą jem kolację, wypijam sobie na przykład lampkę wina, wstaję rano, jem śniadanie i wracam do swojego świata całego, tak? Muszę spróbować. I dla mnie to jest tak uleczalne i genialne, też to kiedyś usłyszałem i po prostu sprawdziłem, jeszcze będąc w korporacji kiedyś i powiem Ci, no dla mnie jest to genialne, ale właśnie w tym kierunku chcę iść, no bo właśnie przedsiębiorca to samotność, przedsiębiorca to dużo wyzwań, dużo problemów, dużo ryzyk, z których gdzieś tam na co dzień nie widać, bo chodzimy, uśmiechamy się, tak jak mówisz, siedzimy sobie w koszulkach, jest pięknie, wcale nie jest tak pięknie na samym początku i chciałem zapytać, no bo właśnie nawet jak dostajesz zapytanie od rodziny, jak sobie ty z tym radzisz? Czy u ciebie pasje w jakiś sposób powodują, że ty masz pewnego rodzaju odskocznie, chwilę gdzieś tam dla siebie i możesz funkcjonować dalej? Możesz się tym podzielić? W moim indywidualnym przypadku to jest tak, że ja 4 razy w tygodniu chodzę na treningi i robię treningi rano o 9, także to mega czyści głowę. A weekendy mam zawsze takie, że jakby jestem tylko z rodziną. W sensie nie mam czegoś takiego, że w sobotę jeszcze tam jakieś spotkanka, a w niedzielę rano już wyjeżdżam. Są od tego oczywiście jakieś tam wyjątki, że 2, 3, 5 razy w roku muszę być poniedziałek o 9 w Berlinie, no to w niedzielę wieczorem wylecę. I rzeczywiście czasami mi się zdarzają takie odstępy, że tamtego czasu weekendowego mam mniej, ale te 90% czasu weekendu to jest tylko i wyłącznie czas z rodziną, który oczywiście też jest wymagający, bo mam dzieci w wieku 2,5 i 5. Mój syn ma dzisiaj 5 lat, także wiesz, dzisiaj jest... O, wszystkiego najlepszego, gratulacje. Dziękuję, ale to jest kwestia taka, że myślę, że te treningi takie w tygodniu, one mi mega dużo dają, mega mi czczą głowę. Nie wierzę w to, że byłbym w stanie utrzymać taki poziom, że tak powiem, oczyszczenia się, jakbym, tak powiem, nie dał sobie czadu. Ale trenujesz sam, czy masz trenera personalnego, który cię właśnie tak Z trenerem nie, personalnym. stabilizuje? Pilnuje mnie, w sensie prowadzi mnie, mam już swoje lata, także wie, jakie są moje bolączki, gdzie mam strzelony kręgosłup, które martwe ciągi już nigdy więcej nie powtórzę, żadnych 200+, także jakby pilnuje mnie pod tym kątem, żebym już sobie drugi raz kontuzji, że tak się ładnie To wyrażę. ćwiczyłeś też tak wyczynowo, jak mówisz 200+? Wyczynowo może To nie, brzmi ale już generalnie tak półamatorsko i zawsze robiłem to na sucho, także wiesz, to było też tak, że no, przeciążałem trochę organizm i bodajże w wieku 22 czy 23 lat ważyłem więcej niż dzisiaj. Ale nie tylko, że byłem gruby, tylko też byłem większy i jakby to już z czasem, jak już nie jesteś na wspomagaczach, a nigdy nie byłem, także to jest kwestia taka, że to już z wiekiem trzeba schodzić ciężarami. Jak masz zdjęcie z tamtego okresu, a nam podeślesz, to pokażemy. Nie, to byłem grubaskiem, ale po prostu byłem też nabity. Idźmy w Twoją ścieżkę kariery i pytanie, czy są jakieś takie kluczowe momenty w Twoim życiu, które Cię ukształtowały? Wiesz co, myślę, że było kilka. Jedna z nich jest chyba taka, że dosyć wcześnie zacząłem chcieć mieć więcej pieniędzy niż koledzy, gdzieś tam z podstawówki czy z liceum i chciałem, no, trzeba było iść do pracy, bo moi rodzice nie dawali pieniędzy. Także to było coś takiego, co gdzieś tam mnie ciągnęło i bycie takim maksymalnie niezależnym. Ja też jestem dosyć krnąbrną osobą, taką, która, jakby to ładnie powiedzieć, lubi mieć własne zdanie i jeżeli komuś się ono nie podoba, to chciałbym mieć ten komfort psychiczny. I wydaje mi się, że dzisiaj go mam, że odwrócę się napięcie i pójdę w swoją stronę. Albo powiedzieć, że no, takie są, powiedzmy, moje warunki w razie coś. I
wydaje mi się, że to jest taki głód i nie wiem, wydaje mi się, że chyba się z tym rodzisz. Tak, kiedyś o tym myślałem, czy jesteś w stanie się nauczyć takiego głodu. I wydaje mi się, że z nim się chociaż trochę trzeba urobić. Możesz go powiększyć sobie, chęć tego bycia przedsiębiorcą, możesz sobie wykreować sobie entuzjazm, możesz sobie nauczyć się być dobrym sprzedawcą, możesz nauczyć się być dobrym tam handlowcem, przedsiębiorcą, ale czy jesteś w stanie nauczyć się być przedsiębiorcą, w sensie, że wychować sobie ten głód? Wydaje mi się, że trzeba chociaż trochę go mieć. Później możesz go rozwijać, to tam jakiś zalążek musi być. Bez partnerów strategicznych ten program nie mógłby się odbyć. Trenda Group. Kompleksowe wsparcie dla biznesu w zakresie transakcji, sporów, podatków. Drodzy widzowie, za nami kilkadziesiąt już odcinków Wywiadowni Gospodarczej. Za nami też premiera książki mojego autorstwa, czyli Tomasza Ostojskiego, pod nazwą Ostoja Inspiracji. A tutaj najciekawsze podpowiedzi, refleksje i patenty na to, jak odnieść sukces w życiu i w biznesie. Także są w środku podpowiedzi, refleksje naszych gości. Link w opisie, a ja zapraszam. Internetika, agencja marketingu internetowego, wspierająca firmy kampaniami i marketingowymi, które realnie zwiększają sprzedaż towarów i usług. Wspomnieliśmy o samochodach. Czy zgodzisz się z takim stwierdzeniem czy obserwacją, że za kierownicą widać, jaki ktoś ma charakter? Czy jest ostrożny, czy ofensywny, czy przewiduje, czy potrafi parkować? Tylko pamiętaj Jak o reaguje tym, na stres? Pamiętaj o tym, że każdy kierowca ma kilka skór takich, które zakłada, czy tam masek, nie? Ja też potrafię jechać wolno, spokojnie. To też czasami dużo zależy od samochodu. Bo jak powiedzmy jedziesz samochodem, nie wiem, jak dzisiaj bym wyobraził sobie, że jadę Rollsem, to wstyd by mi było zapierdzielać. Ale jak już wsiadasz do Lamborghini i chcesz tam, no nie będziesz jechał tym statecznie, tylko będziesz raczej... Bo będziesz Połyka. obrażał ten samochód wtedy. I to trochę też tak jest, wiesz, to kierowca też zależy trochę od tego, jakim samochodem jedzie. Ja mam tak samo, ja mam kilka samochodów i niektórymi jeżdżę spokojniej, a niektórymi jeżdżę dynamiczniej. Okej, i twój styl zależy od samochodu po prostu. Tak. Kierowca jest ten sam. Tak. I to jest właśnie to Więcej odwrócenie tego, bo jeżeli skór, mamy tak? na jeden samochód, to rzeczywiście jak postawimy dzisiaj samochód klasy kompaktowej, który ma 100 koni, ma manualną skrzynię biegów, to pewnie ja będę jechał trochę dynamiczniej jak jakiś inny przeciętny kierowca, bo mam w sobie więcej werwy i więcej gdzieś tam benzyny we krwi. To tak patrząc, to pewnie byłbym tym dynamiczniejszym, no bo każdy przedsiębiorca jest też jakoś tam, ten apetyt na ryzyko jest podciągnięty. I ta przekora też jest podciągnięta. Tak. To nawet pokazały przykłady lockdownów i naszego pierwszego gościa, Marcina Czajkowskiego, który w 2020 roku był w kadrze Polskiego Związku Przeciągania Liny. I nikt w Europie ani tego nie wymyślił, i tylko w Polsce się Tak. przyjął i było chyba 4000 członków w kadrze narodowej. Tak. I to prawie wszyscy byli przedsiębiorcami, to jest ciekawe. No bo już mieli dość. Ja jak się zaczął lockdown, to pamiętam, nie pamiętam jaki to był dzień, wtorek czy środa, jakiś tam tak był taki dzień, że chyba wtorek, to ja pamiętam, że wytrzymałem wtorek i pół środy i w czwartek, i już w środę jakoś to było tak, że już pojechałem na godzinę, dwie, a w czwartek już normalnie pojechałem do roboty. Nikogo nie było, ja po prostu, ja nie mogłem siedzieć w domu. Chciałbym się cofnąć w czasie. Masz 35 lat, zarobiłeś pierwszy milion. No. I oczywiście możesz się podzielić, jak do tego doszło, ale bardziej mnie interesuje, co czułeś, czy czułeś się spełniony, czy czułeś to, co ci się wydawało, że będziesz czuł, kiedy ten pierwszy milion zarobisz? Bardzo dobre pytanie. To już prawie 10 lat, także się cofam i na pewno czułem satysfakcję, aczkolwiek jest to mocno przerysowane, wyobrażone i pokazane w kolorowych filmach hollywoodzkich, że jak masz bańkę na koncie, to jest wielkie wow, bo tak nie jest. Aczkolwiek pamiętam też pierwszy moment, tak zrobię małą dygresję, jak miałem jakiś taki miesiąc, że zarobiłem około 100 000 złotych miesięcznie i wpadły mi te pieniądze na konto. Ja akurat wtedy byłem na treningu wieczorem i pamiętam, że tak patrzyłem na boki, czy oni wszyscy wiedzą, że mam teraz tyle pieniędzy na koncie. To było takie... I uważam, że jak zaczynasz stawać się osobą zamożną, coraz więcej zaczynasz zarabiać, to jest proces. Dlatego 80% ludzi, którzy wygrywa w totka, najczęściej te pieniądze straci, bo to jest trochę tak, jak ja bym dzisiaj musiał się nauczyć, nie wiem, biegać przez płotki 1600 metrów. Ja potrzebowałbym pewnie roku, żeby być dobry, musiałbym schudnąć z 20 kilo i tak samo jest z byciem przedsiębiorcą, czy byciem zamożnym człowiekiem. To jest proces w głowie i on ci się gdzieś tam powoli układa na zasadzie, że dojdziesz do tych pieniędzy, ale też musisz się oswoić z tym, że one są, jak nimi mądrze
gdzieś tam zarabiać, a wracając jeszcze do tego, co powiedziałeś, to nie czułem się spełniony, tylko chciałem więcej, bo to było tak, że jak ja zacząłem gdzieś tam, no, był takie kilkanaście tygodni, gdzie ta bańka leżała na koncie, ale później już miałem też trochę nieruchomości, część była zlewarowana w jakichś kredytach, część była za gotówkę, ale no to było tak, że na zasadzie, dobra, okej, to teraz no, trzeba zacząć to pomnażać. I wychodząc wtedy z korpo, bo to był taki, ja byłem troszeczkę tak popchnięty do tego, żeby wyjść, bo dostaliśmy takie aneksy w pracy, gdzie my bardzo dobrze zarabialiśmy i wtedy dostaliśmy lock-up chyba, jeśli dobrze pamiętam, na 25 000 brutto miesięcznie. Że nie mogliśmy zarobić więcej. Nawet jak dla firmy przyniesiemy nie wiadomo ile, to 25 brutto... Szklany sufit. Dokładnie tak. No i wtedy wyszliśmy z założenia, znaczy ja wyszedłem z założenia, że dobra, no to tam starczy tego. Znaczy jeszcze tam miałem jakieś pieniądze na rachunku powierniczym, bo jak się za dużo zarabiało, to tam część wchodziła na taki rachunek, który tam 18 miesięcy przetrzymywał moje środki, ale jak już ta ostatnia faktura i tam wszystko mi wpadło, no to tam 1 kwietnia, prima aprilis powiedziałem, cześć. Pamiętam ten moment, że tak jakby policzyłem sobie cały mój majątek, moje nieruchomości, pomyślałem, dobra, to tak 3-5 tysięcy miesięcznie do końca życia mam. Jakby co by się nie działo, ta piątka taka z jakimś tam, zależy jakie będą stopy procentowe, ale te 5 tysięcy miesięcznie będę miał. I tylko sobie myślę, kurde, no ale mam 35 tysięcy, w domu siedział za 5 tysięcy miesięcznie, to by trzeba było porobić. No i wtedy ten 1 000 000 dosyć szybko zaczął być gdzieś tam rozparcelowywany. Tu 200, tu 300, tu 400 i tak jakby tam, wiesz, stówka została żelazna, ale tam zaczęły te pieniądze pracować i zacząłem wtedy jakieś tam już robić pierwsze, większe tematy. A pamiętasz ten dzień prima aprilis, czyli twój ostatni dzień w korporacji albo dzień, w którym złożyłeś wypowiedzenie? Oczywiście, że pamiętam. Wszyscy byli zdziwieni, na zasadzie dlaczego, Michał, ale co teraz będziesz robił? Już tutaj jeszcze... Gratulowali, czy się dziwili raczej? Wiesz co, oni mnie znali, część ludzi, która była blisko mnie, to raczej tak wiedziała, że na zasadzie to jest tylko kwestia czasu. Ta wyżej, powiedzmy, wierchuszka, no to tak na zasadzie Michał, ale jesteś w takiej firmie, no przecież co ty robisz w ogóle, przecież tu masz dostęp do świetnych klientów i tak dalej. To było takie zdziwienie, ale to też jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś wcześniej, był taki moment a propos tego, jak jesteś w korporacji, myślę, że dobrze pracujesz, w sensie, że dobrze znasz środowisko bycia przedsiębiorcą, to masz coś takiego. Ty wszystko widzisz i myślisz, ale dopiero jak wychodzisz, to zaczyna ci się, wiesz, robić... Uważność. Zaczynasz Często widzieć mówię- rzeczy, na które nigdy wcześniej nie zwracałeś uwagi. Słuchasz, ale nie słyszysz. Dokładnie. Trochę nasz gość Paweł Albrecht powiedział, że użył takiego sformułowania, że etat trochę zawyża twoją wnikliwość i jak wychodzisz na rynek, niezależnie od tego, czy ci się wychodzi za pierwszym razem, czy nie, to się w ogóle właśnie perspektywa poszerza. Bo trochę walczysz o życie. Tak, ładnie. Znaczy koło ratunkowe jest odcięte i wtedy albo umiesz pływać, albo idziesz na dno. Wiesz co, chciałbym pójść teraz trochę bardziej w twoje biznesy, żebyśmy mogli je bardziej poznać i zacząłbym od kantoru internetowego. Jak się zrodził w ogóle pomysł na ten kantor internetowy? Powiedz wszystkim, bo to też robi, uważam, wielkie wrażenie. My znamy odpowiedź, ale nie każdy może ją znać, chociaż dzielisz się tym w wywiadach. Jaki obrót robisz w kantorze internetowym? W zeszłym roku to był niecały 1 000 000 złotych, ale porównując do tego sławnego kantoru największego, to oni bodajże mieli 34 miliardy, także my jesteśmy tam, wiesz, miki. Aczkolwiek, no, jakby same liczby robią wrażenie, tylko tam jest marża, pamiętajmy o tym, że my tam nie pracujemy na marży procentowej, tylko dziesiątych części procenta. Wiesz co, to się stało jeszcze jak pracowałem w korpo, bodajże rok albo półtora przed, kupiliśmy to z moim wspólnikiem na swoje partnerki i ten pierwszy brand, który kupiliśmy, to był dobrykantor.pl. To był pierwszy taki nasz kantor. Dzisiaj tych kantorów mamy bodajże 12, w sensie 12 brandów, bo my dosyć mocno zaczęliśmy robić akwizycje, po prostu kupować kolejne brandy i najczęściej jest tak, że zostawiamy tę stronę i te strony dalej działają ze swoimi klientami. Także mamy taką zasadę, że był taki moment, że chcieliśmy wszystko zepchnąć do jednego, bo mamy ten główny brand kantor.pl, ale wyszliśmy z założenia, że jest część klientów, która woli być dobrykantor.pl, jakiś tam nkantor i tak dalej. Zostawiliśmy te brandy. Bodajże chyba rok temu kupiliśmy też taki kantor też z Pomorza Lider Walut, także jakby dużo tych kantorów przejęliśmy i nawet mamy taką sytuację z kolegą z Lidera Walut, który jest moim serdecznym kolegą. Wiele razy prosiłem go na zasadzie, chodź do nas do kantor.pl. Mówi, dobra Michał, dobra, muszę tam się przelogować i tak dalej. No i w końcu jak kupiliśmy Lidera Walut, patrzę po klientach, mówię, o, jest mój kolega Kamil. Dzwonię do Kamila, mówię, no cześć Kamilku, to teraz jesteś u mnie. On mówi, tak? O! Ja mówię, no widzisz, to ja musiałem, jak to nie góra do Mahometa, tylko Mahomet do góry, także tak się zdarzyło.
No i generalnie tam jakby mam tam wspólników i jakby prowadzimy ten biznes. Ja jestem z tego biznesu wycięty operacyjnie. Ja jakby mamy call, spotykamy się raz w tygodniu, ale operacyjnie jestem pozbawiony większości funkcji, których sam na własne życzenie się pozbawiłem. Okej, a jeżeli chodzi o nieruchomości, to rozumiem, że ta przygoda apteczna cię nie wyleczyła z dalszych pomysłów nieruchomościowych. Nie. Ja z nieruchomościami takimi mieszkalnymi i komercyjnymi cały czas mam dużo do czynienia i ja lubię nieruchomości. Uważam, że jest jeden z niewielu biznesów, na których tak jakby pieniądze, które gdzieś zarabiam, potrafię ulokować i ja tam nigdy nie wtopiłem. Ja co roku uczę się różnych rzeczy, mam jakieś pieniądze zainwestowane w jakieś startupy, w jakieś nowe projekty i z tamtego jeszcze nigdy nic nie zarobiłem. Może kiedyś zarobię i trzymam mocno kciuki, ale w nieruchomościach taki pasywny biznes, tak się przynajmniej wydaje, a jednak tam zawsze zarobię. No dobra, ale mamy jeszcze branżę automotive i w miarę przyzwoity rok dla Ciebie to jest sprzedaż 1000 samochodów, trochę gorszy to 800. Tak. Z tego, co udało nam się zweryfikować. 1450 to jest mój rekord. Słuchaj, jak to robisz i w jaki sposób sprzedajesz? Bo u Ciebie można zakupić różne marki samochodów. To nie jest jedna marka i to są raczej marki premium. Nie, to jest tak, że marki premium też nimi handlujemy, ale generalnie ja się głównie zajmuję samochodami popularnymi. Jakby marki premium to jest taki mój konik, że lubię sobie pojeździć, powymieniać prywatnie i to jest fajne i dużo ludzi mnie tak z tym kojarzy i na zasadzie Michał kupuje tam markę na M albo markę na B, może pomóż. I czasami rzeczywiście jest tak, że pomogę, ale w 99,8 przypadków Jaka dokładność? tak, jakby my robimy to hurtowo, czyli kupujemy duże paczki samochodów popularnych, marek popularnych i to są paczki po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt samochodów. Nawet tu jak jechałem do Was, to też już rano tam jakiegoś deala spiąłem na jakąś tam jedną lawetę, jakiś Citroen, jeśli dobrze kojarzę. Tylko, że to jest tak, że my handlujemy tymi samochodami międzynarodowo, czyli my te samochody kupujemy przykładowo w Chorwacji, sprzedajemy do Belgii. No właśnie, o to Kupujemy w chciałem Austrii, zahaczyć, że sprzedajemy to jest w dziwne, Hiszpanii. że Wy nie kupujecie w Polsce, tylko kupujecie Kupowaliśmy w Polsce. No właśnie, a kupujecie za granicą i sprzedajecie w Polsce. Się okazuje, Nie, że... za granicę. W Polsce za gra- trochę sprzedajemy, ale bardzo mało. Okej, bo się okazuje, że samochody w Polsce są bardzo drogie. Drogie. Tak. No właśnie, że można Tylko kupić... mówimy o cenach katalogowych, bo Jasne. jakby zawsze porównujemy się do cen katalogowych. Dzisiaj rano miałem z kolegą na śniadaniu rozmowę, który powiedział mi, że w Portugalii są drogie samochody. Ja mówię, stary, w Portugalii to ja kupuję samochody. Takie są drogie. Tylko, że jak ktoś pójdzie jako jedna sztuka, jest jeszcze obcokrajowcem, no to potraktują go z buta, dadzą mu cenę katalogową, policzą mu jakąś tam ratę i wtedy tak. Ale jak mówimy o dużych paczkach, to te ceny, teraz kurs euro nam pomaga. Jak kurs euro był 4,50, 4,70, to te polskie samochody się wydawały w miarę atrakcyjne. Przy kursie 4,25, 4,30 ta atrakcyjność mocno spada. Okej. Czy są jakieś marki czy modele, których nie dotykasz, w ogóle nie chcecie nimi handlować? Czy nie masz tutaj takich Nie ma. osobistych Ten nie zarabiasz. No. Szykuję się na samochody chińskie i wiem, że to będzie boom i będziemy tam dużo zarabiać. Bo wszyscy myślą, że Chińczycy wchodzą za samochodami elektrycznymi, co jest totalną bzdurą. Chińczycy wprowadzają samochody elektryczne i pluginy, które są samochodami spalinowymi. Także elektryki to jest tylko przykrywka i... Jak ktoś się interesuje tematem powierzchownie, tego nie wie. Tak, dokładnie tak, bo wszyscy... Ja słuchajcie, przez ostatnie 2 czy 3 tygodnie odbyłem szereg rozmów o Chińczykach, o samochodach chińskich, żeby tutaj... I ja już miałem przyjemność osobiście te samochody dotykać, jeździć, testować. I gwarantuję Wam, że moim zdaniem w ciągu 5 lat oni będą mieli 20% polskiego rynku nowych samochodów. No słuchaj, zobaczmy, popatrzmy i powiedzmy sobie szczerze, co się stało z Kiją, chociażby w Polsce, z Dokładnie. Hyundai'em, tak? 23 Które lat były temu, traktowane Toyota. po macoszemu. Toyota, lider Tak. rynku, dzisiaj umówmy się, samochodów takich osobowych. Ale No, do Kiją to Straż Miejska jeździła i nie była wysoko ceniona. Lat teraz? temu powiedzmy Ale 10. teraz? jakość kij, A teraz? no absolutnie, zupełnie inna bajka. tak. Wiesz co, w jaki sposób łączysz te wszystkie branże? No bo są jeszcze ubezpieczenia, w których... Przez przypadek kupiłem, ale tak. No właśnie, więc są różne branże. No już trochę zdradziłeś o tym, że też są osoby z Tobą współpracujące, jacyś partnerzy, którzy odpowiadają i Ty nie za wszystkie rzeczy odpowiadasz gdzieś tam w tych firmach, doglądasz sobie tego, ale mógłbyś coś zdradzić? No bo to jest bardzo ciekawe, wiesz, no to jest takie faktycznie jesteś takim multiprzedsiębiorcą, bo jesteś w różnych branżach. To na pewno nie jest proste. Zgadzam się, aczkolwiek z moim jakby chęcią otrzymywania dopaminy i adrenaliny, to myślę, że jakby ja się w tym spełniam, bo jak mam 2-3 dni takie spokojne, to tak już chcę się Nosi cię. rozglądać, co by tu porobić, nie?
Ale to jest kwestia taka, że ja to mam podzielone. Na przykład w poniedziałek o 11 mam calla z jedną firmą i tam sobie jakby omawiamy, co się w danym tygodniu wydarzyło, działo i tak dalej. Mamy też jakieś tam swoje Excel, biznesplany, które raz na miesiąc, gdzieś tam i raz na kwartał sprawdzamy, czy idziemy zgodnie z założeniami. We wtorek mam dzień taki, powiedzmy, na to, że jesteśmy w tematach kantorowych, czyli tam mam calla kantorowego i albo we wtorek, albo w środę mam też takie pół dnia takiej, że tak powiem, narady z chłopakami z samochodówki, tak zwanej z automotive. I ja operacyjnie, jeżeli chodzi o takie podejmowanie tych kluczowych decyzji, że się tak ładnie wyrażę, to jestem w automotive. To jest jakby ta branża, która, ta dziedzina mojego biznesu, w którym jestem najbardziej operacyjny. Nie, że wykonuję przelewy, nie robię takich rzeczy, ale jeżeli siadamy i na przykład mamy do kupienia jakąś paczkę albo do zaryzykowania zapłacenia zaliczki, a nasz stały klient jeszcze się myśli, waha, albo na przykład bierze 30, to czy weźmiemy 50 samochodów, że 20 jeszcze sprzedamy gdzieś tam innym. Także to są takie decyzje, które powiedzmy codzienna moja bieżączka. Jeżeli chodzi o tematy kantorowe, to we wszystkich strategicznych tematach jestem zawsze gdzieś tam jako osoba, ciało doradcze. Ale to nie jest tak, że ja na bieżąco gdzieś tam cały czas jestem ze wszystkim. Teraz dużo się dzieje na rynku kantorów, także mamy dosyć dużo coli, spotkań, nie tylko wewnętrznych, ale też zewnętrznych z naszą konkurencją i z ludźmi, którzy mają mniejszy czy większy wpływ na to, co się dzieje w branży, ale operacyjnie jestem tylko w samochodach. Reszta to jest na zasadzie, okej, chłopaki, fajny pomysł, robimy. A podejmujesz decyzje bezpieczne, czy właśnie cały czas ten poziom twojej takiej tolerancji ryzyka jest wysoki? I podejmujesz takie rzeczy To na zależy, nos? ale teraz mało się o tym mówi, ale teraz jest, ja przynajmniej to widzę, dosyć duże spowolnienie. Kryzys to jest złe słowo, ale spowolnienie, szczególnie branży automotive, bo ja widzę, jak te ceny spadają samochodów. Prosty przykład, rok temu sprzedawaliśmy jakieś Ople do Francji za 24 000 euro netto, teraz te same samochody mogę kupić za 18 000 euro netto. No to dużo. Także to jest 6 000 spadku przez Bardzo rok. dużo. I z tego co wiem, klient, który je kupił, ledwo je wypchnął albo jeszcze, że tak powiem, zrobił to na stracie, bo te ceny zaczynały spadać. I teraz kupiliśmy jakąś paczkę francuskich samochodów małych, bodajże Clio, i jakby te samochody też spadły już o 2-3 tysiące euro na cenie. My mówimy o dużych zakupach, w sensie tam kilkadziesiąt sztuk i cały czas szukamy tego uklepanego, powiedzmy, jakby to powiedzieć, tego sklepienia, że już nie może być taniej, ale jeszcze gdzieś tam ten rynek jest na tyle płytki. To jest, no dzisiaj mamy październik, ale w sierpniu rynek niemiecki i francuski spadł o 25% sprzedaż. O tyle spadł sprzedaż. I teraz tak, czy to były wakacje? Może tak. Czy to jest ta niepewność? Chyba tak. Czy to jest to, że gdzieś tam ci konsumenci są przyzwyczajeni do tego, że te to 4-5 lat jeżdżą samochodami, a teraz jak jest gorzej, to powiedzą, dobra, jeszcze rok pojeżdżę? Na pewno tak. I tak jakby my tego nie czujemy. W Polsce wzrost sprzedaży samochodów jest cały czas. On jest niewielki, 1-2%, ale jest. A tam był drop 25%. No to jest, O tym się głośno nie mówi. no ciekawe. Ale ludzie w branży, jak to słyszą, w Polsce tu cały czas. Takie fajne powiedzenie, mój kolega kiedyś powiedział, że w Warszawie to ostatnio zgasi światło. Tu jest biznes, tu jest prosperita, tu się dzieje, tak? Tego czasami tak nie czuć, bo tu jeżdżą fajne samochody, dużo się grubo dzieje, ale jak już wyjdziemy tak poza, wiesz, na przedmieścia albo gdzieś tam do mniejszych miejscowości, to tam już nie jest tak kolorowo. To czuć. Czym są freshtimery? O, to właśnie chciałem zapytać. Wiem, oldtimery to kojarzymy, youngtimery też, a fresh? Pytałem Wojtka przed wywiadem, co to jest freshtimer. Powiedział, że dowiem się w trakcie. Wiesz co, freshtimer, kiedyś usłyszałem to powiedzenie, freshtimer to jest taki samochód, myślę, że między 8 a powiedzmy 15 lat, ale to jest też moja definicja, bo youngtimer to jest taki samochód powiedzmy z lat 60., 70., może 80., a freshtimer to jest taki 2000, 2005. Czasami już trzeba coś włożyć, żeby ten samochód fajnie jeździł, ale jest już on bardziej nowoczesny, no bo może nie ma Bluetootha, ale ma radio na kasety czy na CD, już jest taki powiedzmy, i to jest freshtimer. Okay. Warto w to inwestować, twoim zdaniem? Jak się człowiek na tym zna i ma pojęcie, jakby które modele i marki wchodzić, tak, ale jeżeli ktoś chce, tak jak 90% ludzi, zainwestować na rynku Forex albo w Bitcoina, to nie. Trzeba wiedzieć, który samochód kupić. Czasami się oczywiście trafi komuś ślepy kurze ziarno, że ktoś kupi rzadki model, nie wiem, starego Volvo, które było w bardzo limitowanej wersji, a gdzieś tam kupił od dziadka. Wtedy mu się to może trafić, ale ogólnie raczej przestrzegam przed tym i trzeba się przygotować. Ja miałem kilka wtop też z inwestycjami w youngtimery, takie z lat 90., nie wiem, to powiedzmy między Young a Fresh, gdzie pamiętam kupiłem wtedy taką Carrerę 911 w wersji S
i wyszło 3173 sztuki, czyli no mało. A wcale nie było tak prosto sprzedać, bo była w automacie. A w tamtych akurat modelach wszyscy Manual. szukają manuala. I to trzeba czasami znać takie rzeczy, że jak się Drobiazg. wpieprzysz. Drobiazg. Ale wiesz co, to chyba Jacek Walkiewicz kiedyś ładnie powiedział, bo spotkałem taką osobę, chociaż też pasjonuje się motoryzacją, uwielbiam ją totalnie, to nie ukrywam, że czasami kupują ludzie samochody właśnie nie z najlepszym silnikiem, po prostu jest to coś, tak? Tak, sercem. I Walkiewicz właśnie mówił o tym, że nie wszystko, co warto, się opłaca i nie wszystko, co opłaca, się warto. I absolutnie się pod tym podpiszę, bo się z tym zgadzam. I trochę tak z tym jest, nie? Więc jeśli masz jakąś tam poza kolekcjonerskimi jakimiś egzemplarzami, masz coś takiego, co po prostu cię kręci w tym konkretnym modelu i obojętnie, czy to jest maluch, czy to jest niemiecka To motoryzacja. czasami jest jakiś błysk z dzieciństwa, że gdzieś tam stałeś przy samochodzie, ktoś szybko przyjechał i mówisz, wow. Tak. No. Ale fajnie, chciałem, żeby to wybrzmiało, bo fresh timery są czymś pewnie niespotykanym, a uważam fajnym. No. Czas pokaże. Ja mam samochód, który ma 11 lat teraz. Mam go gdzieś od 2,5-3 lat, czyli miał 8,5-9 lat, jak go kupiłem. Tam kilka rzeczy trzeba było zrobić. Dzisiaj jest wychuchany, wycyckany i tam jest wspaniały. Ma 11 lat, super jeździ, pięknie brzmi, wspaniale przyspiesza. Jest najfajniejszym samochodem, jaki mam i nawet moja Ola powiedziała, wszystko możesz sprzedać, ale tam ma zostać. No widzisz, jak widzieliśmy się w Gdyni na stacji, przechodziłeś, to ja właśnie sobie No widziałem? 2 lata temu Piękny taki kabin. mały sprawiłem i też się nim w taki sposób bawię, więc absolutnie rozumiem, o czym mówisz. Mercedesy ogólnie jako freshtimery to jest, wydaje mi się, jako marka najfajniejszy taki. Ja mam, no nie chciałbym tutaj nie wiadomo ile zdradzać, ale jeżeli chodzi o freshtimery, to Mercedes jest. Nie jestem fanem nowych Mercedesów, ale takich 10-15-letnich to uważam, że są świetne auta. No coś mają takiego w sobie naprawdę wyjątkowego, więc no to pewnie trzeba było inny odcinek zrobić, a może kanał powinien też pójść zupełnie też w innym kierunku i rozmawiać tylko o motoryzacji, to może pomysł na kiedyś. Czy chcesz podzielić się właśnie taką radą, czy swoim doświadczeniem, jakie cechy przydają się przy osiąganiu sukcesu, ale takie, które można wytrenować, można je ćwiczyć, a niekoniecznie trzeba się z nimi rodzić i mieć w genach. Entuzjazm. Żeby być entuzjastycznym, trzeba działać entuzjastycznie i generalnie tego można się nauczyć. Ja nie byłem entuzjastyczny, byłem osobą, która była zakompleksiona i nie miałem nigdy od rodziców, Michał, jesteś super, jesteś wspaniały, jesteś piękny, kochamy Cię i tak dalej. Ja nie byłem tak wychowany. Myślę, że to ja pierwszy mojemu tacie powiedziałem, że go kocham niż on mi. Przynajmniej nie przypominam sobie tego pierwszy raz, tego takiego. Ja dzisiaj moim dzieciom dużo tego mówię i jakby jestem... To też myślę, że to jest... Dzisiejsze takie mass media nas uczą tego, jak być dobrymi rodzicami, ale jakby się starać być tymi dobrymi rodzicami. Wtedy to był zimny wychów. Mój tata i moja mama wychowali mnie tak, jak ich rodzice ich wychowywali. I Inne nie było czasy były wtedy... kompletnie. Dokładnie. Kompletnie, no była komuna. tak Mniej naprawdę. informacji dostępnej i tak dalej. Także ja musiałem się nauczyć działać entuzjastycznie, musiałem też bardziej uwierzyć w siebie i jakby to jest to, co przed nagraniem rozmawialiśmy, że jak komuś dajesz komplement, to ja tak mówię, Jezu, to naprawdę? To o mnie? Nie. Ciężko przyjąć. Tak, ciężko przyjąć. I teraz ja nie słyszę wielu komplementów, no bo zazwyczaj już facet po 40 to tam, kto mu tych komplementów ma sypać, ale jak już ktoś ci powie, to jakby, no rzeczywiście tak jest. Jestem fajny gość. Jakby trzeba się też Zostaje w głowie. zaakceptować siebie i w jakimś tam stopniu działać z tymi narzędziami, jakie masz. Oczywiście możesz sobie wymienić młotek na mocniejszy, właśnie tym entuzjazmem i tak dalej, ale jak dostałeś młotek 2-kilowy, to nie biegaj za kilofem, tylko tym młotkiem ładuj, nie? Znaczy ja Ci dziękuję za szczerość odnośnie ojca, bo akurat z jednym z Twoich wywiadów słyszałem o tym, w jaki sposób z ojcem rozmawiasz i bardzo ciepło się o nim wypowiadasz i w ogóle o rodzicach. To też jest fajna wartość, że pomimo tego, że oni mieli inne podejście niż my mamy, wydaje mi się, może trochę łatwiej, a może To nie nie. jest ich wina. To absolutnie tak, po prostu żyli w innych czasach, ale na koniec no, zobacz, jakie mamy wartości, zobacz, o czym mówisz. No to jest też po części oczywiście ich zasługa, którą Ty wziąłeś i po prostu nie zepsułeś tego, umówmy się, a później rozwijałeś sam, więc za to gratulacje. Pozdrawiamy rodziców. Tak, pozdrawiamy. Jak najbardziej. Wiesz co, czy masz swoją bucket listę? Nie mam takiej spisanej. Kiedyś ją miałem, teraz już jej tak jakby nie spisuję aż tak często, ale mam kilka takich rzeczy, które właśnie jakby chciałbym jeszcze zrobić. I nawet teraz w sierpniu, 2 miesiące temu,
Z kolegami skrzyknęliśmy się i popłynęliśmy z Iławy do Mierzei Wiślanej skuterami, bo da się to zrobić, tylko tam jest kilka pochylni. I to było coś, co chciałem chyba zrobić od 10 lat. Nie jestem jakimś wielkim fanem pływania i tam jakieś żaglówki, takie rzeczy, to tak fajnie jak ktoś tam płynie, a ja sobie leżę, czy tam siedzę gdzieś z tyłu, jako szczur lądowy na pokładzie. Ale to była taka rzecz, którą właśnie skuterami ja to dawno chciałem jakby przeżyć. Płynęliśmy chyba, z 6 godzin, ale to było super, naprawdę, przepłynąć się kanałem elbląskim, czy przez sam Elbląg przepłynąć, później przepłynąć Mierzeję Wiślaną, no super rzecz, jakby i to była fajna rzecz, którą właśnie tutaj pozdrawiam Kubę, który to zorganizował. I tych takich rzeczy na bucket liście, jakby ja mam taką bucket listę, którą powiedzmy nikomu nie zdradzam, bo mam jeszcze w głowie jakieś tam cele na zasadzie, że chcę jeszcze kiedyś kupić sobie taki albo taki samochód, który kosztuje jakieś chore pieniądze, ale nie mówię tego, bo mam, w ogóle nie wiem, czy w ogóle wy tak macie, ale ja często jak mam jakieś rzeczy, to jak za szybko o nich mówię, to one się pierdzielą, a jak tak To się- siedzę cicho i to zrobię, to wtedy powiem. Tak. No, dla mózgu już to jest jakieś no, czy takie poczucie, że okej, ten cel jest w jakiejś części osiągnięty. I ta motywacja troszeczkę spada. Podobno Schwarzenegger, czasami nas wspominany, został mistrzem i w kulturystyce, i w kinie, i w polityce i mówił, że miał żelazną zasadę, żeby nie mówić nikomu o swoich celach. Na początku dlatego, że mówi, że tego się nie da zrobić, więc się frustrował, a potem się okazało, że ta determinacja też rośnie. Jak masz tajemne cele, to po prostu one same sobie pracują w tobie. Poza tym jakby się zastanowić, nie wiem jak u was, ja tak mam, a propos tego co powiedziałeś, to szybko myśląc, wydaje mi się, że szybciej do tych celi dochodzę i szybciej one się realizują, jak o nich nie mówię, niż jak o nich mówię. Bo czasami jak mówię, to zdarza się, że się udaje to osiągnąć, ale często jest tak, że jak o nich nie mówię, ale faktycznie naprawdę ich wewnętrznie chcę, pach, i jest. I nagle się okazuje, kurczę, tak? I wydaje mi się, że nawet mam wtedy więcej satysfakcji. Bo cały czas myślę też o tym, to mi się podobało, co powiedziałeś na początku wywiadu. Powiedziałeś o głodzie. I powiedziałeś coś fajnego o głodzie, że zastanawiam się cały czas przez całą naszą rozmowę, siedzi mi to też w głowie, że chyba nigdy się nie zastanawiałem nad tym, czy się z tym rodzisz, czy nie. W jaki sposób ten głód w ogóle powstaje. Zaczyna on w ogóle być w nas. Bo zawsze sobie powtarzałem, że ten głód w sobie należy pielęgnować, że obojętnie na jakim etapie jesteś swojego Ale życia. musisz się z nim urodzić. No właśnie, ale skąd ten głód się wziął? Dziękuję Ci za to, bo to jest fajne, że o tym powiedziałeś, bo kompletnie o tym nigdy nie pomyślałem. Więc to jest bardzo fajne. Skąd on się wziął u mnie? No. Wiesz co? Kurczę, to myślę, że to jest zlepek tam pewnie kilkunastu rzeczy. Pierwsza to jest to, że masz jakąś tam ambicję i chcesz coś tam osiągnąć. Druga to jest taka, że gdzieś tam ja czułem na sobie jakąś taką większą czy mniejszą presję, bo mój tata ma 5 rodzeństwa, był najstarszy i dosyć dużo pomagał swojej rodzinie, w sensie swojemu rodzeństwu. Ja jestem jego najstarszym synem. Nie jestem najstarszym wnukiem, ale synem jestem najstarszym mojego taty, który jest najstarszy w domu. I to też było takie patrzenie trochę rodziny na zasadzie, no ciekawe co ten Michał, gdzie on tam dojdzie, nie? I ja czułem taką presję trochę rodziną, mniejszą lub większą, na zasadzie czy gdzieś tam wyląduje jako taki przeciętny średniak, czy też sobie poradzi, się wybije. I to mnie pozytywnie motywowało. W sensie, nawet jak ci ludzie mniej czy bardziej ci kibicują, z jednej czy z drugiej strony, czy tam znajomi, bliżsi, dalsi, to jest to dla mnie pozytywne na zasadzie, ja wam jeszcze pokażę, nie? I to jest tak, że jak czasami są jakieś gorsze momenty, albo jakieś tam, powiedzmy, tak jak teraz jest tak zwane spowolnienie i nie idzie tak dobrze, jakbyś chciał, albo te wzrosty w niektórych biznesach nie są takie, że tam cały czas jest, wiesz, 45 stopni w górę, no to jest kwestia taka, że tak sobie siadasz, mówisz, ale mówisz, dobra, teraz jest ten moment, kiedy ja się mogę wybić, w sensie, że pokazać moim klientom, że nie wiem, na Boże Narodzenia wyślemy lepsze prezenty albo paczki. Ja to widzę na przykład w takim biznesie fluktuacyjnym, że jak jest lepiej albo gorzej, to nasi klienci, niektórzy do nas na Boże Narodzenie, jak jest słabiej, to wysyłają takie paczunie. A ja zawsze chodzę z założenia, że musi być grubo, musi być dobra paczka, musi być porządne wino, muszą być dobre łakocie z Polski, bo my wysyłamy do klientów międzynarodowych i sobie myślę, nieważne czy jest prosperita, czy jest gorzej. Ja chcę, żeby klienci mnie pamiętali jako tego mocnego i dobrego i ja upatruję w takich momentach jak teraz swoje szanse, że jeszcze bardziej gdzieś tam podciągnę. I muszę więcej tam sięgnąć i głębiej do tych swoich zasobów, nie tylko materialnych, ale też takich mentalnych, ale też chodzi o to, żeby tam podjechać Bo dalej. też sam jesteś chyba, z tego co mówisz, takim obserwatorem, że nawet na podstawie paczki jesteś w stanie ocenić, jak sobie branża Pewnie, że tak. czy firma radzi. To jest, powiem wam A szczerze, firma że nie robi tego świadomie.
Nie, to często jest tak, że to dział marketingu dostaje gdzieś tam dyrektora, prezesa na zasadzie, dobra, w tym roku macie taki i taki budżet. A ja wychodzę z założenia, że nieważne jaki rok, my mamy zarąbiste, dobre, że tak powiem, fajne łakocie paczki, żeby to tak na zasadzie, o, przyszło z Bilberry, wow. Cieszę się, że do pełna wypełniliśmy czekoladki. Ale uwierz mi, że takie rzeczy działają. Ja na przykład zawsze Zgadzam się. gdzieś tam pilnuję takich rzeczy i ja to widzę po naszych kontrahentach. Nam firmy logistyczne wożą samochody i my od nich dostajemy paczki. I ja widzę po tych firmach logistycznych, jak im się dzieje. No tam jest tyle ludzi, że pani z marketingu dostała, dobra, w tym roku nie macie 300 zł na paczkę, tylko 50. Zróbcie coś z tym. Super. Michał, z czego jesteś najbardziej dumny na przestrzeni wszystkich swoich Swojego doświadczeń, życia. swojego życia do tej pory? Chyba z rodziny, z tego, że udało mi się i cały czas mam rodzinę, w sensie tej mojej najbliższej, dzieci i mojej partnerki. To jest chyba coś, taki projekt, który nie sądziłem, dopóki się mój syn nie urodził, go nie wziąłem w ręce, coś to mega gdzieś tam przestawia. I jak jeszcze nie miałem dzieci, to moi znajomi mający dzieci mówili, no jak się dzieci pojawią, to zrozumiesz i zobaczysz, a ja wiem, Co wy tam wiecie? gówno wiecie, tam Mhm. wiem swoje, Tak, nie? tak. Kompletnie, bierzesz to na ręce i wszystko pęka. I pierwsze dziecko, i pierwszy milion to w ogóle nie są porównywalne rzeczywistości. Myślę, że milion w ogóle nie jest porównywalny, nie? To w ogóle inne, wiesz, to jest trochę Wszystko tak, inne inne możesz rzeczy- sobie co jest ważniejsze, Tak. ręka czy noga? No nie możesz tego Nie, porównać, nie, jakby jasne, w jasne. biznesie, w życiu, ale jakby no rodzina jest najważniejsza, nie? Ja uważam, że ona też napędza i pomaga podejmować trafniejsze, mądrzejsze decyzje Czasami biznesowe. bardziej wyważone, nie? Bardziej, mniej ryzykowne. Tak. No, Wczoraj albo przedwczoraj takiego fajnego reelsa widziałem, jak jechał Michael Schumacher i za nim jechał Fernando Alonso. To jest sprzed 15 czy 20 lat, jak jeszcze jeździł w Renault Alonso. Jest taki moment, jak on na takiej parabolice 180 wchodzi w taki długi łuki zakręt, gdzie się przejeżdża go 130. No i pytają się go, dlaczego ty to zrobiłeś? On mówi, wiedziałem, że Michael tego nie zrobi, bo ma w domu żonę i 2 dzieci. Ja mam 22 lata. I to tak jest. pięknie. Niki Lauda też się bał, że jak weźmie ślub, to wyniki mu spadną sportowe. I miał, no wiadomo, jak ktoś jest napędzany po prostu ambicją, że będzie tym mistrzem świata, to kalkuluje nawet takie niuanse, no bo to 2 sekundy w skali sezonu, robią wynik. No robi. No to jest kwestia taka, że posiadanie tak zwanego charakteru mistrza, to jak teraz jakby rozmawiamy o tam Nikim Laudzie czy Schumacherze, jak już mówimy o formule, to jest tak, że dzisiaj gloryfikujemy to, bo to są mistrzowie sprzed kilkunastu lat. Ale w tamtym czasie to jest tak jak dzisiaj Max Verstappen. No on jest uważany przez wielu za kata i za takiego ptysia, tak bardzo delikatnie mówiąc, bo on jest bezwzględny. Jak on gdzieś tam wyjeżdża, zajeżdża, jakby tak prowadzi tą, jakby na tym polega też biznes. Jeżeli czasami, no są jakieś tam zasady gry, w których grasz, ale jak jesteś miękki, to niestety Przegrasz. objadą cię. Tak to działa. No właśnie, czy chciałbyś coś dodać na koniec? Co wybrzmiało, może nie wybrzmiało? Pierwsze twoje pytanie było na zasadzie, jak się wychodzi, żeby dać radę komuś, jak wychodzi z korporacji. To ja uważam, że warto jest, wychodząc z korporacji, mieć jakąś tam poduszkę, zabezpieczenie, fajnie wsparcie kogoś bliskiego, ale też mocno skalkulowane i podzielenie się z ludźmi na zewnątrz, czy ten pomysł, z którym chcę wyjść, czy on na pewno wyjdzie tak, jak ja sobie myślę, bo dużo ludzi w tym hura optymizmie myśli, że jak sobie doczepi pióra, to będzie latało z 11 piętra. A może być tak, że te pióra mogą odpaść, bo ten wosk był za słaby, nie? No właśnie. I to jest coś, co gdzieś tam uważam, że jest mega ważne, bo my tu opowiadamy sobie, jak jest grubo, jak jest fajnie i ja ostatecznie po tych górkach wszedłem na jakiś tam Dziś. szczyt i sukces dziś, ale po drodze tyle kamieni, ile musiałem tam wepchnąć, ile razy gdzieś tam ta krew mi gdzieś tam w tej cierniowej koronie przycisnęła, to Nie no, słuchaj, myślę, że efekt, który widzimy dzisiaj, chociażby u Ciebie, to jest, wiesz, to jest 20%, a 80% było pracy takiej ciężkiej, charówki, rzeczy, których nie widać i widzimy tylko właśnie tą, wiesz, górę gdzieś tam lodową, widzimy, że przysłowiową, wiesz, nie? ładny pan, sympatyczny, opowiada, jakie ma fajne Dokładnie. samochody, bla, bla, bla. Dokładnie, no absolutnie się z tym zgadzam i wiesz co, to co też powiedziałeś, to myślę, że niejednokrotnie się spotkałem z tym, że pytać ludzi dookoła, ale na pewno mądrzejszych od siebie, na pewno tych, którzy mają już większe doświadczenie, szczególnie jak mamy okazję spotkać kogoś z branży, do której chcemy wejść, czy chcemy coś takiego robić, to warto faktycznie zapytać o tą radę albo zderzyć się z pomysłem. Nie bójmy się pokazania. No, oczywiście nie musimy wybeszać się całkowicie ze wszystkim, ale pokażmy jakiś zarys tego pomysłu, jak mówisz. Może się okazać, że ten pomysł jest po prostu nietrafiony, tak? I stracimy kasę, no i biznes nie pójdzie tak, jakbyśmy chcieli, nie? Dokładnie tak. Ale ten model jest z gruntu zły i wszyscy poza autorem to widzą. Dokładnie, no. Warto, żeby rozwiązywał jakieś
problem, tak mi się wydaje. I Innych myślę, ludzi że nie nasz. wychodząc z korporacji warto jest, tak wiesz, to jest trochę takie stanie na jakiejś tam mniej czy bardziej równi pochyły, że w razie coś, żeby nie było, że już skaczesz na głęboką wodę i teraz to jestem przedsiębiorcą. Bo ja znam takich przedsiębiorców, którzy dostali 1 000 000 złotych na konto, ale nie zapłacili 980 000 za ten towar, który gdzieś tam miał być i nagle mówią, mam 1 000 000, tylko że z tego 1 000 000 to ci 2 dychy zostanie, jeszcze trzeba zapłacić biuro, asystentkę, leasing i tak dalej. Także i często jest tak, że ten taki przypływ tych szybkich pieniędzy niektórych ludzi jakby tak można powiedzieć kompletnie zmienia i odpala im szajba na zasadzie teraz jestem przedsiębiorcą. Później się zapłaci, jakoś to się zrobi, kolejnymi to jakoś nadgonimy. No nie. To Dbanie tak o cashflow w każdej firmie to jest priorytet. Ja mam taką zasadę, że niech tam zawsze leży trochę górką i niech one się tam palą, niech leżą. Trochę jak z tymi zwycięzcami loterii, jak za szybko, za dużo, to się człowiek zachłyśnie. Tak. No, na początku wywiadu powiedziałeś, nie? Że nawet był 1 000 000, tu 200, tam 300, tam 400, ale 100 została żelazna, więc to było fajne, co powiedziałeś, bo pokazałeś od razu to, że jednak jakaś tam poduszka Musi musi być. być odkładana. No nie każdy to rozumie, wiesz, to z każdych 2000 zł każdy powinien parę stów chociaż odłożyć, żeby czuć, albo mieć to poczucie, czy nauczyć się, czy żeby to było jakimś czymś naszym takim naturalnym, albo po prostu taką zasadą właśnie żelazną, że ileś wpada zawsze z tego, co by nie wpadło, idzie na bok na inwestycje, na bezpieczeństwo, na cokolwiek innego. Nie? Dokładnie. Nie no, poduszka finansowa i ogólnie dbanie o cashflow to jest top 3 najważniejszych rzeczy w prowadzeniu biznesu. Super. Michał, dziękujemy Ci serdecznie, To ja dziękuję. że zechciałeś do nas tutaj dołączyć, podzielić się z widzami swoim doświadczeniem, tym co robisz. Dzięki jeszcze raz. Was wszystkich zapraszamy do subskrypcji, do polubiania naszych odcinków, bo dzięki temu możemy takich gości jak Michał zapraszać i na pewno przychodzą do nas częściej. Podzielimy się z Wami linkami, tym co robi Michał, jego zespoły, żebyście mogli do niego trafić. Zapraszamy Was do kolejnych odcinków. Dzięki, do zobaczenia i cześć. Dziękuję, hej. Internetika, agencja marketingu internetowego, wspierająca firmy kampaniami i marketingowymi, które realnie zwiększają sprzedaż towarów i usług. Partnerem kanału Wywiadownia Gospodarcza jest Park Tenisowy Olimpia.